Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Kolumbii. Jesteśmy w małej miejscowości Guatapé, jakieś 80 km od Medellin. I dzisiaj dla mnie taki lekko wyjątkowy dzień. Też z takiego względu, że jestem drugi raz w Kolumbii i jak pierwszy raz byłem w Medellin, to nie udało mi się przyjechać do tej miejscowości ze względu na ograniczony czas, bo byłem tylko wtedy chyba 3 albo 4 dni. A dzisiaj idziemy odwiedzić co, Mari? Wielki kamień, symbol Guatapé, przyciągający mnóstwo turystów. My sobie tędy idziemy, a zobaczcie, dokąd właśnie zmierzamy. Tam na ten kamień, który wystaje. No widać go z daleka. To jest symbol tego miasteczka Guatapé. Nie te ciuchy, nie te spodnie, nie te pranie, ale właśnie te dekoracje tych murów, które są od strony drogi. W Guatapé są 2 tanie sklepy, w miarę tanie. D1 idziemy teraz po jakieś przekąski i wodę na drogę. Bierzemy takie przekąski i oczywiście sporo wody, bo dzisiaj woda będzie potrzebna. Z miasteczka Guatapé możecie się tam dostać na kilka sposobów. Jeździ autobus, który jeździ z Guatapé do Medellin. Możecie wysiąść po drodze, możecie wziąć tuk-tuka, taksówkę, a my wybraliśmy, że idziemy na pieszo. I takie widoczki już mamy, ale to jeszcze nic, co my dzisiaj zobaczymy. Taką trasą idziemy tutaj na obrzeżach, można powiedzieć, tego miasteczka. Tutaj wiele budynków ma zdobienia i w tym przypadku hotel. Zobaczcie, Santorini. I właśnie takie budynki kojarzą mi się z Santorini i im też, dlatego też taką dekorację zrobili u siebie na hotelu. Naszą wyprawę startujemy na 1900 metrów nad poziomem morza. I tak jak patrzę tutaj okiem, bo już widzę tą jakby całą trasę, tak 3/4 trasy będzie powiedzmy płasko. Później ta 1/4 będzie trochę pod górę i jako całość liczę tylko tą trasę, nie liczę tej góry, bo później sama góra to pionowe schody w górę. No dobra, ja to widzę, to wy też zobaczycie. Te domki są z bardzo ładnym widokiem na te jezioro. Później wam opowiem trochę na temat tego jeziora, jak one powstało i skąd się wzięło, a my dalej kontynuujemy naszą trasę. No i patrzcie, te wszystkie kolorowe domy. Ktoś tutaj przy drodze coś gotuje, garnek jest tutaj, ale raczej już nic tutaj nie ma. Ale widzę, że też ktoś sprzedaje taką kaszankę, widziałem na zdjęciach. To wygląda jak taka polska kaszanka. Nie wiem, czy to jest kaszanka, nie wiem, czy to jest z krwi, ale wygląd jest 95% taki sam. Tu też wygląda mi na to, że pani coś będzie sprzedawała. Tak, tutaj jest menu. Pani dopiero szykuje, widzę. O, pani tutaj też pozdrawia. Butla stroi z gazem. Tak, na taką przekąskę pewnie będzie można wpaść. Zobaczymy, którędy będziemy wracać. Marika tam z przodu dzwoni do biura migracyjnego, bo wizy nam się kończą w Kolumbii. Złożyliśmy wniosek, a nie dostaliśmy odpowiedzi, więc nie chcemy zostać bez wizy i ten widok towarzyszy nam całą drogę. Podobają mi się te wykończenia, balkony, okna. Słyszałem, że mieszkańcy tej miejscowości umówili się, że będą właśnie tak sobie to regulować. Nie ma jakiegoś prawa, z tego co wiem, tylko po prostu się dogadali, że będą, jak będą stawiać nowe budynki, to będą coś takiego robić. Fajnie szlak zrobiony, tutaj nie trzeba iść ulicą, można iść właśnie taką ścieżką tutaj zrobioną. Jak sprawy wizowe? Ciężko. Mari wisi tam na słuchawce, ktoś tam od Mariki bierze wszystkie dane, a my musimy teraz przejść takim mostem na drugą stronę jezdni. Tu jest droga, tutaj jest ten most, nieźle się buja, drewniany, na takich stalowych linach. O, jestem teraz na środku. Ej, ekstra to sobie wymyślili tutaj, ale widzę, że też on nie najnowszy ten most, tutaj widać, że się sypie trochę. Wymaga remontu, jak to taka główna droga do tej skały. Zastawili tutaj jakimś płotem, żeby samochody nie wjeżdżały, albo jakieś kłady. Przejście jest jakieś, bo ta ścieżka cały czas w tamtą stronę idzie, więc pewnie dla ludzi jest zrobione. No bo zobaczcie, tutaj jest ścieżka, a zaraz wam pokażę niżej kawałek. O, już widać, tuk-tuki jeżdżą, jest droga. No nadal ten pan, co to tam jest z obsługi tego migracyjnego, no to same problemy. No w ogóle nie wie, o co chodzi. Tutaj już nam się ładnie ta góra pokazała, jesteśmy coraz bliżej. Zobaczcie na te domki, hotel, od razu nad jeziorem. Marika, i co ci powiedział kolega z migracyjnego? Że musimy iść do migracyjnego. Tak. Po 25 minutach wiszenia na słuchawce pan powiedział, że jednak do migracyjnego oni się tym nie zajmują. Ja mówię, jak to tutaj mamy wszystkie numery, wszystko, przecież jesteśmy zarejestrowani, był mail podawany i tak dalej. Wystarczyło, żeby wpisał numer przedłużenia naszej, czy tam ten numer naszej sprawy. Nie no. Nie dał rady kolega. No nic, no jutro czeka nas w takim razie chyba wizyta w migracyjnym. A jak nie, to raczej wizyta w migracyjnym, a następnego dnia, jak się nic nie uda załatwić, to będziemy kupować bilety na biegu, żeby stąd wyjechać. Ja nie wiem, do kiedy mamy wizę, czy właśnie nie do jutra przypadkiem. No właśnie, więc jutro albo pojutrze. To trzeba jeszcze policzyć dokładnie, jak zwykle, na ostatnią chwilę, choć no kto by się spodziewał, że to tak długo będzie trwało, tym bardziej, że jest w mailu napisane, że w ciągu 1 dnia roboczego się do nas odezwą, a minął już tydzień? Około 10 dni prawie. No. Wczoraj była taka ulewa i burza, że lało tyle godzin i pioruny było tyle godzin słychać i widać, że nie wiem, czy ja w swoim życiu widziałem tak długą burzę. Ja zdecydowanie nie, to było jakbyśmy byli w jakimś
nie wiem, oku cyklona i po prostu z jednej, z drugiej strony, z każdej możliwej. I to były takie pioruny, takie grzmoty. Raz jak walnęło, to ja powiedziałam: Marcin, wyłączaj wszystko, zamykaj, nie wiem, tutaj, albo schodzimy na dół, bo to naprawdę my byliśmy na samym poddaszu. Zobaczcie, tu kolejne rzeczy. Tak, i później ze 2 godziny prądu też nie było, ale to ładnie musiało gdzieś tutaj walnąć. W sensie może nie piorun, tylko przez to, że tak ten deszcz padał, że to się wszystko poosuwało. Jeszcze nikt tego nie poogarniał, tylko widać, że to poprzecinali tak, żeby jeden pas był tylko przejezdny. Patrz, to te całe z korzeni wyleciało. Całe drzewo z korzeniami wypadło, ale numer. Teraz musimy przejść mostem na drugą stronę tego jeziora. No i patrzcie, mamy już ten widok. Ta skała przed nami podobno powstała 65 milionów lat temu. Tutaj teraz dobrze widać, jaką drogę jeszcze mamy do pokonania. Jedne schody i później nie dość, że tymi się wdrapać do wejścia na tą górę, to jeszcze później ponad 700 schodów, jeśli się nie mylę, na samą górę. Tak, teraz już się kończą te 3/4, które wam mówiłem, takiego dość płaskiego, a teraz się zacznie wspinaczka. Na dole, wkoło tej góry jest zbudowane takie miasteczko. Można coś zjeść, można się napić, jest stacja benzynowa, można tutaj podjechać. Nie wiem, czy jest parking, czy można gdzieś sobie tutaj zaparkować, po drodze zobaczymy. Ale ogólnie jak ktoś was chce tutaj wysadzić, to nie ma z tym problemu. 17 000 nam powiedział kierowca tuk-tuka. Myślę, że można by było się trochę potargować, to jest 16 zł, bo można po schodach tutaj pokonać, no dość sporo też schodów na tą górę, teraz ją widać tam lekko na środku. No albo właśnie tak jak mówię, tuk-tukiem i wiezie was aż pod same wejście. A my zaczynamy wspinaczkę po tych schodach. Weszliśmy kawałek, już mamy piękne widoki. Ale czym wyżej będziemy, tym te widoki będą piękniejsze i będziemy też więcej widzieć. Opowiem wam teraz taką ciekawostkę na temat tej góry. I ta góra nie jest tutaj miejscem ani państwowym tutaj, ani nie przynależącym gdzieś do tych miejscowości, tylko jest prywatnym. Należy do jednej rodziny, która ją kupiła i pierwsze wejście odbyło się w 1954 roku, 16 lipca. 3 albo 4 śmiałków weszło na tą górę za pomocą lin, takich drabin. Chodzili 5 dni, wyobraźcie sobie, i weszli na szczyt i ponoć ten właściciel tej góry powiedział, że on będzie z tego widoku, który widać z tej góry, zarabiał pieniądze. I co się później okazało? Około 2 dekady później, czy nawet 3, zalano sztucznie tutaj ten teren i powstało to jezioro. W połączeniu ten widok z tej góry z tym jeziorem przede mną robi przepiękny widok. No i rodzina teraz na tym zarabia pieniądze. Mari, tutaj żyjesz? Oj, nie jest łatwo. Nie jest Nie łatwo. jest łatwo. Taki widok już mamy. Już jest lepiej. Już więcej widać, więcej wysp się wyłania. Nie wiem, czy słyszycie i czy widzicie, ale tam lata helikopter. Tutaj są miejsca, gdzie mogą startować i lądować. Także można sobie oblecieć te jeziora dookoła i od razu zobaczyć tą górę. Tutaj jest miejsce, gdzie lądują i startują helikoptery. Tam widzę, jakiś hotel się nowy buduje z tymi pięknymi widokami. Trochę was dzisiaj pomęczymy widokami, wybaczcie. Tutaj jeszcze jeden widok, no i cały czas ta góra nam tutaj towarzyszy. Tutaj nie tylko hotele są, też są prywatne rezydencje. Słyszeliśmy, że James Rodriguez ma tutaj rezydencję i też miał rezydencję Pablo Escobar, ale ona już jest w ruinie. Jesteśmy już na górze, przed samą górą, tutaj widzicie górę. Jest też parking, więc widzicie, możecie też sobie przyjechać własnym sprzętem. Jest też tutaj, zobaczcie, parking dla tuk-tuków. Są też samochody, autobusy, przyjeżdżają tutaj pewnie całe zorganizowane wycieczki. Wejście tutaj na górę zajęło nam 13 minut, a tuk-tuk chciał za to 17, tak? No Jakieś- przesadził, przesadził, no. Spokojnie sobie tutaj wejdziecie. Tutaj na pewno będzie dłużej. Zobaczcie, ile tych schodów. Jak kręgosłup to wygląda. Jak jesteście głodni, to zobaczcie, też nie ma żadnego problemu. Sporo jest tutaj knajp zrobionych, restauracje, też widzę, jakieś toalety są. Także nie zginiecie tutaj, a my powoli idziemy gdzieś tam bliżej, bo tam pewnie będziemy mogli kupić bilety na tą górę. Oczywiście jak są turyści, to też są pamiątki, można kupić. Jest też tutaj jakiś niewielki sklepik, sporo ludzi, jak na środek tygodnia, jest dzisiaj czwartek. Podejrzewam, w weekendy tutaj jest 2 razy więcej ludzi, bo to jest bardzo popularne miejsce wśród lokalnej społeczności. Każdy chce mieć zdjęcie z taką górą. Jesteśmy już przed wejściem. A, tutaj można zakupić sobie bilet na helikopter, zaraz zapytam. Lot takim helikopterem kosztuje 380 000, to jest jakieś 345 zł i trwa 6 minut. Oblecicie tutaj dookoła, polecicie kawałek nad to jezioro i powrót. I okazało się, że teraz musimy poczekać w kolejce. Ja już myślałem, że tam się po prostu wchodzi, bo to szybko idzie, a to już z biletami tam się wchodzi. Tutaj trzeba najpierw bilet kupić. Tutaj macie Muzeum Człowieka, który był królem przypraw w Kolumbii.
a tam pewnie jego samolot. Jak na tak popularną atrakcję bilet na tą górę kosztuje, powiedzmy, tylko 30 000 peso, czyli 27 zł. Dwa bilety kupujemy. Tylko gotówką można, albo tam zobaczyła Marika, że można też online kupić bilety. Mieliśmy tak piękną pogodę, a teraz deszcz zaczyna padać, kurde. Tutaj taka chmura nadchodzi nad nami i tutaj, co wam wcześniej wspomniałem, to już jesteśmy na górze i tutaj tylko pani kasuje bilety. Co ważne, jakbyście chcieli przyjść tutaj ze swoimi pupilkami, no to nie przyjdziecie, bo jest zakaz psów i tak samo nie można wchodzić z jedzeniem, z lodami. Zacina ładnie tym deszczem, nikt się nie spodziewał, ludzie nieprzygotowani, bo to taka pogoda była piękna, a tu nagle zaczyna padać. Dobra, zaczynamy, włączamy stoper. To też ciekawe, nie trzeba liczyć tych schodów, tu jest napisane, że to jest 50. Zobaczymy, ile nam wyjdzie na samej górze. Jest 100, jest ponad 400, nie, jest ponad 700 tych schodów. To szybko poszło 100. Widzicie tą tęczę? Od deszczu się zrobiła, ale przestało już padać. Jest i 200. Dobra, pokażę wam widok teraz na 200. Ja wejdę jeszcze kilka, będzie 204. Taki widoczek. Te schody są tak zrobione, że są po prostu przyczepione do tej skały. My tutaj cały czas idziemy, możemy dotykać sobie tej skały. Dobra, widoku wam teraz nie będę pokazywał, pokażę wam go trochę wyżej. 300. Widok na 300. Piorun to był? No właśnie, też tak miałam powiedzieć. Piorun Ja myślałam, strzelił. że coś ze zmęczenia już mi się przewidziało. Ale akcja. Jest też punkt widokowy, oczywiście figurka Matki Boskiej z jednej i z drugiej strony. Nadal widać tą tęczę tutaj, patrzcie. Tutaj wychodzi z góry i idzie w dół. Taki widok z tego punktu widokowego. Widać, że te helikoptery cały czas tutaj latają. Są dwa lądowiska z tego, co widzimy. Patrzcie, jest jeszcze jeden tutaj na dole, podchodzi właśnie do lądowania. I co teraz będzie? Widok na 400. Ten sam widok, tylko trochę wyżej. 500. I co teraz będzie? Widok, ale zaraz. Patrzcie, tu jest też fajnie zrobione, bo jest szczelina pomiędzy tymi skałami po prawej, po lewej stronie. Ludzie schodzą inną drogą się wchodzi, także nie ma takiego tłoku, tłumu. A teraz znowu ten piękny widok. No i helikopter widać, też znowu leci. Mówiłem 15 minut, jesteśmy na 600 po 15 minutach. Zatrzymywaliśmy się na zdjęcia, więc też tutaj jesteśmy już trochę z boku, ale widać już inny widok. Przed wejściem na sam szczyt jeszcze jest tutaj taka wieża zbudowana. Tutaj oczywiście są sklepiki z pamiątkami, można coś sobie kupić. I tutaj już jest zrobiony taki punkt widokowy z jednej i z drugiej strony, więc my się przejdziemy. Zobaczymy, jak to wygląda, jeszcze nie na samym szczycie. No i fajnie, bo można tutaj ten widok zobaczyć dookoła, jak wygląda. To zaraz będziemy widzieć, jakie wioski są z tej strony, jakie z tej. Patrzcie już na to. Jeziora, pięknie słońce świeci, wszystko ładnie wygląda. Przepiękny widok. Z tej strony tego widoku jeszcze nie widzieliśmy. Idę teraz na drugą stronę. Próbowałem też znaleźć informację, ile ta rodzina zapłaciła tutaj od tych lokalnych rolników za ten teren, bo oni uznali, że ta góra jest w ogóle niepotrzebna i oni nie będą tutaj nic robić, więc oni ją sprzedali. I za ile oni ją kupili, tą górę, ta rodzina, ale informacji nie znalazłem. Tutaj widoki z tej strony, ten słup trochę przeszkadza, ale no widoki nadal piękne. Mari cyka foty, bo widok jest piękny. Ile, Mari, masz tych zdjęć już dzisiaj? A nie wiem, trochę ich naczekałam. Startowaliśmy z miejscowości Guatapé na 1900 metrów nad poziomem morza, a teraz jesteśmy na 2140, więc lekkie przewyższenie jest. A tutaj widzicie nasze miasto Guatapé. W tym miejscu wchodziliśmy, zrobiliśmy sobie kółeczko tutaj wkoło tego widoku i teraz wchodzimy na górę, na samą górę. Tam widziałem ludzie, tam są jeszcze, więc na tą wieżę. Ale to już nie jest jakby naturalna skała gdzieś się tutaj kończy, a my wejdziemy sobie jeszcze, o, taką wieżą na górę. Chodź. Idę. Wąskie schody. W jedną stronę tylko, nikt nie schodzi, to dobrze. Ale w takich miejscach i w tych schodach, co tam wchodziliśmy, nie było ani razu czuć moczu, czyli nikt tam się nie załatwia. Ale jest tutaj sporo łazienek po drodze, także na górze, chyba w tym przejściu były i na samym dole. O, właśnie ktoś schodzi. Mówili 740, jest 708, także już się rozstrzygnęło, ile schodów jest na samą górę. Teraz też widok jest dookoła. Dobra, z której strony tutaj zacząć, bo wszędzie są ludzie. Dobra, z tej zaczniemy, Mari. Piękny widok ze słońcem. Tam jest droga, którą szliśmy. Oblecę wam szybko ten widok tutaj. Chociaż jest sporo ludzi, nie będę gdzieś im się pchał te kamery, bo wszyscy chcą bardzo ładne sobie zdjęcie zrobić. Przejdę z tej. Ciekawe, która to chata Pablo Escobara. I tutaj jest widok z tego najwyższego punktu. Tam byliśmy. Dookoła piękne widoki i kolory. Marcin już zgłodniał, otwieramy nasze przekąski, zobaczymy, co tam kupiliśmy, bo tego jeszcze nie próbowaliśmy wcześniej. To są takie miks orzeszków, rodzynków, takie przekąski zdrowe, bo my od dzisiaj zdrowo. To nie, to Mari będzie bardziej dla Ciebie, bo to są takie orzeszki w jakimś tam, wiecie, cieście. To ja bym chciała takie właśnie, bo ja to nie. Tak? To masz te, a ja sobie zjem
Dobra, dziękuję. Tu mam jakieś rodzynki i Nie, to migdały. jest groszek moim zdaniem. Groszek? A nie w żadnym cieście. No nie wiem, zaraz zobaczymy. No dobra, to będziesz miała groszek. Jak będziecie, to dajcie znać na Instagramie, że jesteście tutaj, że nas zobaczyliście z takim widokiem. Schodzimy już z tej wieży, z tego miejsca najwyższego na sam dół. Tu widzę, jest jakiś jeszcze sklep u góry. O. Ale to pamiąteczki, podejrzewam, że ceny też będą niezłe zaraz. Nie, no Zaraz pytaliśmy o to, że 92 tutaj kosztuje, takie poncho. A tutaj ile? No tutaj 92. A, to większe, które pytaliśmy w mieście chyba. No ceny jednak sprawdziliśmy, to prawie 2 razy większe wyższe niż w mieście. Ale fajna. Jak to mi się otwiera? A może tu? A, no to taka dekoracja. Ale pomysłowa. Kupisz? Za droga. 135 000. To ponad 100 zł. 110 zł. Ja wychodzę z tego sklepu i patrzcie od razu, taki widok. Wszystko tutaj w dół, pionowa ściana. Wejście na tą górę zajęło nam jakieś 20 minut. Założyliśmy też poncza. O, podwiewa mnie, wiatr wieje dość mocny, więc tutaj trochę zimno się zrobiło, a ja cały spocony jestem. 20 minut, ale już postanowiliśmy, że schodzimy. Te widoki dookoła zobaczyliśmy z jednej i z drugiej strony. Jeszcze chcemy miasto dzisiaj trochę zobaczyć, więc powoli będziemy wracać do Guatapé. Skoro my w 20 minut weszliśmy, no to myślę, że lekko ponad 10 minut i będziemy na dole. I to, co Wam wspomniałem, tam tylko kawałek wchodzi się, że są schody, jakby cały czas z jednej i z drugiej strony się idzie, ale też odgrodzone jest, a tutaj już się schodzi w dół inną trasą niż się wchodzi. Patrzcie, tutaj jest ta balustrada, to są schody w górę, a tutaj są w dół. Oczywiście lepsze widoki są, jak się idzie z tamtej strony, bo tutaj często właśnie, przeszkadzają te balustrady. Ale i tak mimo wszystko widok jest przepiękny, jak wklejony. I tak samo jest w dół. Tutaj 125 schodów już w dół, tam już też dalej widzicie 150, więc bardzo szybko nam to zejdzie. A ja już nawet 175 minęłam. No właśnie, więc szybko nam idzie. Tak tutaj ta rodzina zainwestowała, żeby tutaj ludzie wchodzili jak najbardziej bezpiecznie. Widzicie, porobione. Podejrzewam, że kiedyś, przynajmniej tak sobie obstawiam, że były jedne schody zrobione na początku, a później jakoś to rozbudowano, no bo niezłe siano na tym robią. Takie wąskie schody z tej strony, tam wyglądało to lepiej. Tak bym obstawiał, że te są stare, a tamte zresztą wyglądają na takie nowsze, więc tak jak Wam mówiłem, obstawiam, że tu kiedyś były jedne schody, a te zresztą widzicie, balustrady wyglądają na takie nowiutkie. Jest 400, więc naprawdę lecimy i to bardzo szybko. Jeszcze pewnie niecałe 200 albo około 200 ludzie dopiero wchodzą, a przypomnę Wam, że otwarte tylko do 18. Tutaj jest wąsko na jedną osobę. Teraz to zejście kojarzy mi się ze Sri Lanką, z tą wieżą w Ambula Wawa, jeśli się teraz nie mylę. Pamiętacie? Jeśli nie, to zobaczcie ten odcinek z podróży dookoła świata. Tam były schody jeszcze bardziej kręte, strome i wyżej się schodziło, ale tam widoki, tam to głowę urywało, tam włosy latały tak. Oj. I też było miejsce tylko dla jednej osoby na górze, tak Tak. wąsko było. Sprawdziłem teraz, 10 minut nam minęło i akurat jesteśmy już na wyjściu, więc bardzo szybko. To tylko tak wygląda potężnie, ale czasowo 20 minut w górę, 10 w dół. I my się jeszcze zatrzymywaliśmy na jakieś nagrywki. Pamiętajcie o tym, żeby robić zdjęcia i filmy po drodze, bo już jak schodzicie w dół, to no nie ma takiego widoku, raczej już są mury i gdzieś te, no inną po prostu drogą się schodzi, także pamiętajcie, róbcie to w drodze na górę. Od 2008 można zobaczyć tutaj taki posąg właściciela, który to kupił. Niestety chłop już nie żyje. Tu jest, kiedy się urodził w 1917, a w 1996 zmarł. I ten oto człowiek, który to kupił i który był właścicielem, teraz to jest rodzinny interes, też jako pierwszy wszedł na tą górę. 5 dni im to zajęło, już Wam mówiliśmy, więc tak obstawiam, że ona ma około 200 metrów wysokości, więc 40 metrów dziennie podnosili się. W Kolumbii też spotkacie taki przysmak. To jest kokos karmelizowany. Próbowaliśmy. Jest ok, nie są do końca nasze smaki, ale tutaj też widzę, są różne smaki tego kokosa, nawet na 4 sposoby. Tutaj znajdziecie też smakołyki i przysmaki, które ja lubię. Tutaj jest kiełbasa, ona cały czas tutaj się grilluje od tego grilla, jak coś jest grillowane, na przykład takie mięso, to te wszystkie smaki lecą do kiełbasy. W tym przypadku to jest boczek. 2 panów przyszło i poprosiło nas o zdjęcia. Zobaczcie, Marcin teraz tutaj robi z tą piękną jeszcze wieżą. Beautiful! To jest ten pan, jeszcze będzie na naszym filmie. Pan ma 90 lat, pochodzi z Kolumbii i mieszka w Stanach Zjednoczonych na Florydzie. I co się okazało, że dzisiaj przyjechał tutaj, ale już dzisiaj nie wchodził. Ale mówi, że był też tutaj 5 lat temu i jak miał 85 lat, to zdobył tą górę. To mówi, że jak wszedł na górę, to wszyscy mu klaskali. Jest za 10 minut, godzina 6 i tutaj już widać, że naprawdę jest bardzo mało ludzi. Też się pogoda zmienia i te słońce, które jest tam, one też tutaj zaraz zajdzie. Nie będzie od razu ciemno, bo tutaj są góry, więc jeszcze będzie widno, ale przez to, że tą górę też zamykają już o 6, no to stąd ludzi już coraz mniej. Zresztą jak byliśmy już tam, no to od 10-15
15 minut też zamykają te wszystkie interesy. Jesteśmy już na samym dole, tutaj oczywiście są tuk-tuki, można się negocjować, my idziemy na razie na pieszo, na razie jest przyjemnie. Złapaliśmy stopa do Guatapé, sami się w sumie zatrzymali, za darmożkę jedziemy. Gracias, muchas Gracias, gracias. gracias. Godzina zaoszczędzona, o, tym samochodem przyjechaliśmy, idziemy jeszcze teraz do centrum. Wieczorem to miasteczko nabiera klimatu, tu już pierwsza knajpka. Tutaj jak Marcin idzie, te światełka, no pięknie, te kolory tutaj super grają. Tu tak samo mamy uliczkę kolorową, pełno światełek, można też coś zjeść. Tutaj tak samo jest mnóstwo hoteli po jednej i po drugiej stronie. Jesteśmy w centrum i tutaj też jest piękny kościół. Deszcz nam zaczął padać niestety, bo taki ładny dzień dzisiaj był. Wejdę kawałek do środka. Nie będę szedł aż do ołtarza, bo widzę, że msza się tutaj odbywa. Zaraz zobaczymy, jak on wygląda. Już widzę, że jest w drewnie albo w jakichś panelach tych brązowych. Sufit też drewniany. Dobra, wychodzę, nie będę przerywał. Tu jest kościół, oczywiście od razu obok są jakieś bary, restauracje, znajdą się też hotele. Można też kupić jakieś jedzenie, street food. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. To mi wygląda na popcorn, pewnie był tutaj robiony. O proszę, pan wie, co robi. Patrzcie, wędzona kiełbasa. Ciekawe, czy to woda, czy piwo. No podejrzewam, że wodę sobie nalał. Ktoś tutaj chyba sobie zamówił kurczaka i wołowinę. Zakopcone. Tutaj już są zrobione. Niektóre nawet surowe. Są chipsy, kiełbaski, są ziemniaczki. A dalej są arepy. Tutaj też mamy kiełbasy. Też są ziemniaki. A dalej mamy jakieś placki. Tego nie wiem, co to za placki. To pewnie jakaś arepa też z serem się smaży. Arepa? Czokolo, z chickenem tamta arepa, a ta jest z serem. Te wszystkie uliczki i bary mają swój klimat. My idziemy na taką uliczkę tutaj w tym miasteczku też fajną. Zaraz wam pokażemy, ale znowu nam deszcz zaczął padać. Tu jest fontanna i na tej ulicy też są dwa najstarsze domy w tej miejscowości, tam wyżej. Ale tam już nie będziemy szli, bo tam się nic nie dzieje. Po prostu są fajne, kolorowe domy. Ta fontanna działa. Uwierzcie, musicie nam uwierzyć na słowo, ale działa tylko w dzień. A my idziemy jeszcze na taką ulicę Parasolki i też widzieliśmy ją wcześniej. I tam jest, nie wiem, coś podobne do takiego teatru jakby, ale zaraz wam pokażemy, takie kolorowe. Ta ulica jest już zaraz za Mariką, ale to, co oni potrafią tutaj zrobić na tych murach. Marika, jak to mówiłaś, się nazywa po polsku? Znaczy, ja sobie tak przetłumaczyłam, ale to nie wiem, czy to jest prawda, bo to są cokoles, czyli cokoły po polsku, czyli wykończenia podłogowe, ale to chyba nie od tego słówko się wzięło. Ale patrzcie, jak to jest ładnie zrobione. I na dużo domach można coś takiego znaleźć. W zależności, co dom czy bar oferuje, tak jak tutaj jest jakaś restauracja, tutaj jest znowu kawiarnia, ale zamknięta. Zwróćcie uwagę na te kolory tych wszystkich domów. O, nawet tutaj, patrzcie, jest kawiarnia. Widać, że tutaj jakiś chłopak zbiera kawę, tam u góry jest ta góra. Pięknie zrobione, malunki, naprawdę piękne. Te kolory wszystkie domów. Oczywiście też wszystkiego nie będzie widać, bo już jest wieczór. No i teraz już jesteśmy, to co chciałem wam pokazać. Tutaj jest jakiś taki teatr, albo tutaj się kiedyś spotykali, patrzcie. Widzicie? Ludzie sobie siadali i coś tutaj się pewnie działo. Tam siedzieli, tu podejrzewam, że może jakaś scena była z tej strony, no i się działo. Tutaj oczywiście tak samo, patrzcie. Kawiarnie, restauracje też coś przedstawiają, te malunki. Ten budynek też jest ciekawy, też wam pokażę, co tutaj jest zrobione. Po pierwsze, to jest nie tylko malowane. Na początek, jak to ktoś chce zrobić, to patrzcie, jest tak formowane, czasami to są płytki jakieś podłogowe, czasami ktoś tutaj po prostu jakiś gips albo beton położy, wie już, co ma być i wtedy jakby robi figurkę i maluje do tego, patrzcie. Tutaj też jakiś pan, osiołki coś dźwigają, tutaj tak samo, palmy, pięknie to wygląda. Ta uliczka jest cała tak wymalowana, wejścia, okna, tutaj też, patrzcie, nawet na tym muralu widać, że ten ktoś na tym muralu coś tam maluje. Tutaj jakiś wygląda na jakiegoś polityka. Tutaj co my mamy? Też coś związane z kościołem. Osiołki, jest też kościół. Zobaczcie, jakie tutaj chamskie poncho. Poznajecie tego pana pewnie, tak? Kto się interesuje Kolumbią i narkosem, to poznaje. Miasteczko jest piękne, ale wieczorami, tak jak już teraz idziemy, to zobaczcie, ile śmieci tutaj mają. I to przy każdej restauracji, przy każdym miejscu leży taka kupa śmieci. No rozumiem, że jakoś trzeba te śmieci utylizować, ale może lepszym rozwiązaniem byłoby jakiś duży kosz i do tego wrzucanie albo do jakiegoś miejsca. W niektórych miejscach to tak funkcjonuje, ale w jakimś miasteczku też tak było. Tak po prostu jest. Tak to musieliby mieć wszyscy kosze, wszyscy jakieś z tyłu zaplecza, a tak to wystawiają. I... Wieczorami tu już nikt nie chodzi, no. Kolega się relaksuje wieczorem, zmęczony. Śpi? O, zasnął.
Śmieci to już widzieliście na tych uliczkach, ale też fajną sprawą są te lampy piękne tutaj, które się świecą na całej długości. Ja się chowam trochę, bo deszcz pada. Słyszycie to? To oznacza jedno. Idę po burgery. Marcin odebrał już nasze zamówienie, matko, ja wiesz, jak ten burger z daleka wygląda. 3 mięsa to jest 600 gram. Ja cię zaszalałeś dzisiaj, mój drogi. Ja dzisiaj trójeczkę sobie wziąłem. Nie wiem, jak w to się wgryźć, jeszcze w 3 się nie wgryzałem. Będzie dzisiaj ten pierwszy raz. Tutaj jest dość ciemno, teraz dopiero widać, jak przyświetliliśmy lampą, jak one wyglądają. Patrzcie, jeszcze lekko przysmażone tutaj, one będą chrupać. No to próbuj, mój drogi, wygryzaj się tam, zobaczymy jak ci pójdzie. Trzeba to uwiecznić. Dobrze, bo tutaj jest od środka, wiecie, tutaj trzyma to wszystko, to on się nie rozjedzie. A i na wykałaczki ja widzę z tej strony przebijają. Wykałaczka, bo mówię, co ona mi tu... Nie mogę tego rozwinąć dalej, dobra. Trochę zmiotę. Ale smak. Mistrzostwo, naprawdę tutaj wszystko pasuje. Mięcho czuć nawet te podsmażone, co wam powiedziałem. Sery, sosy. Bułka też jest dobra, nie jest taka chamska z marketu, wiecie, tu sezamem posypana, tylko taka prawdziwa była do burgerów. I zobaczcie, to jest dobrze skomponowany burger. On jest soczysty tutaj od dołu. Wiadomo, dużo soków, dużo mięsa, ale tutaj się nic nie rozjecha, nic nie rozjeżdża, nic nie wyleciało. Dlatego lubię takie burgery. Nie za dużo sosu, nie za dużo sera. Wjeżdżam z jeszcze jednym. Za te burgery zapłaciliśmy 28 000, czyli lekko ponad 25 zł. 600 gram mięsa, więc wydaje mi się, że cena dobra. Marika 15 000, czyli 13,50. No i frytki, taki koszyczek 5,50, czyli równo 5 zł. A teraz ściągamy mikrofony, zakładamy płaszcze i idziemy do domu. Na jedzenie dokładnie. Ubrani już w płaszcze, mamy jakieś 10 minut teraz do... O, uważaj! Tak, tutaj trochę leci. Wczoraj była taka burza i tak lało tutaj, ale już to chyba wspomniałem, że jeszcze takiej burzy nie widziałem i żeby tak długo to było. Wieczorem jeszcze jakiś mecz tutaj się rozgrywa. Jest kilka osób na trybunach, tam dalej. Widzicie, jakieś dziewczyny słychać krzyczą. O, ale będzie akcja. Bramka? Bramkę! Wow! Tak jest! Pięknie, ale nam się trafiło. Weszła ładnie. Guatapę. A, widzicie, miejscowi grają. Ci w niebiestych to z Guatapę. Dzisiaj ten deszcz to się z nami bawi. Pada, przystaje, pada, przystaje. Weszliśmy do restauracji, nie padało. Wychodziliśmy, padało. Wyszliśmy, już nie pada. Ale wydaje mi się, że to właśnie czekała na nas dzisiaj ta pogoda, bo wczoraj naprawdę były tak marne szanse podczas nocy. Ja już myślałam, że no to dzisiaj to Guatapę to będzie zalane, że jezioro w ogóle wyleje już takie... Jocie, no naprawdę ta burza była kosmiczna. Rzeka płynęła po drodze. Przyszliśmy na taras do nas, do hotelu, do apartamentu i jak się przyjrzycie tutaj na środku, widzicie? Takie światełka u góry, no to jest ta góra, na której dzisiaj byliśmy. I znowu zaczęło padać, więc spadamy do pokoju. Nie widać Marii. Tutaj. O, jest. Wróciliśmy już do naszego pokoju, już wam pokazuję, jaki mamy apartament. Tutaj jest stół, jaka jadalnia. Fajny wystrój jest zrobiony, taki trochę góralski bym powiedział, trochę morski, trochę piracki, trochę ze statkami. Tutaj kuchnia, kilka osób, wiadomo, jakieś jajka, coś tam. I zaraz wam pokazuję nasz pokój. A co najlepsze, że za ten pokój płacimy 63 zł, 70 000 peso. Okno jedno duże, drugie też duże, telewizor. Jest tutaj biurko, Marika na tym pracowała. To my, Marii pozdrawia. I jeszcze mamy też bardzo ładną, czystą łazienkę. O, może z daleka już Marii nie będę skakał gdzieś tu światło. Nie pali się światła. O, jest. Tak, no już tam nie będę wchodził, ale tak, no bardzo tanio za taki pokój. A co najlepsze, że jeszcze mamy tylko od 7 do 9, dzisiaj się nie wyrobiliśmy, mamy też jacuzzi, ale no, wczoraj byliśmy, siedzieliśmy, także innym razem.